Siema, tu Wahacz. Kilka miesięcy temu jeździłem najmocniejszą Cuprą Terramar, a teraz mogłem spędzić kilka dni z najszybszą Cuprą Terramar, która jednak wcale najmocniejsza nie jest. Dlatego w tym filmie skupię się głównie na porównaniu topowych układów napędowych oznaczonych jako VZ w tym modelu i który z nich bym wybrał. Po zwykły test z zamówieniem wnętrza, sposobu obsługi czy świateł odsyłam do linku w opisie do filmu o hybrydowym Terramarze, ponieważ wyjaśniając twierdzenie ze wstępu, topowa hybryda plug-in oparta o silnik czterocylindrowy 1.5 TSI dzięki wsparciu układu elektrycznego dysponuje łączną mocą 272 koni mechanicznych. Ja do jazdy dostałem z kolei aktualnie zwykłą benzynę 2.0 TSI 265 koni mechanicznych, która pomimo, że jest papierowo słabsza, to jest szybsza. Zanim jeszcze opowiem bardziej o silnikach, wspomnę o wersji, którą teraz dostałem i którą przedstawiam. Jest ona całkiem ciekawa, ponieważ należy do edycji limitowanej związanej z partnerstwem Cupry w regatach Louis Vuitton America's Cup. Na świecie jest 1337 takich egzemplarzy, do Polski trafiło 10. Sygnalizacja edycji limitowanej jest tutaj bardzo dyskretna, ogranicza się ona do napisu na słupku, wprawne oko dostrzeże również matowy lakier, który nie jest dostępny dla innych wersji, ekskluzywne, malowane w pełni na czarno felgi, no i oczywiście można liczyć tutaj na topowe wyposażenie funkcjonalne. Terramar już sam w sobie jest bardzo ładnym SUV-em, a w tym zestawie kolorystycznym wypada moim zdaniem super. No ale prezentacja wersji to tylko dodatek do tego filmu, skupmy się na układach napędowych. Pod kątem czystych osiągów, jeśli ktoś chce mieć możliwie bezkompromisowe wcielenie Terramara, to wybór jest prosty, czyli 2.0 TSI 265 koni. Tak samochód z tą jednostką przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Dla porównania tak prezentuje się przyspieszenie hybrydy 0-100. Oraz 90-140 km na godzinę. Leciutko lepsze czasy hybrydy przy wyższych prędkościach mnie trochę zaskoczyły, ale poprzez zachowanie przy niższych wciąż moja ocena ogólnej dynamiki jest niezmieniona. Bez względu na to, który z omawianych wariantów się wybierze, dostanie się bardziej niż wystarczające osiągi do jazdy na publicznych drogach, a wersja tylko benzynowa ma już naprawdę konkretne przyspieszenie. Jednak również bez względu na to, który z omawianych wariantów się wybierze, nie ma co liczyć na jakieś typowo sportowe wrażenia związane z układem napędowym. Mamy do czynienia po prostu z bardzo szybkimi samochodami. Decydując się na hybrydę z silnikiem 1.5, z okazjonalną bezgłośną jazdą na prądzie i ogólnie świadomością, że jej celem jest ładowanie co noc w garażu, aż tak bardzo tej sportowości nie oczekiwałem. W wersji 2.0 265 koni można bardziej się jej spodziewać i faktycznie dźwięk silnika jest moim zdaniem przyjemniejszy dla ucha i jakby powiedzmy bardziej rasowy, z lekkim świstem podczas wciskania gazu, ale to z grubsza tyle. Aktywując tryby sportowe, poza wyczuleniem pedału gazu, można wygenerować również ostrzejsze brzmienia. Niestety nie mają one wiele wspólnego np. z układami wydechowymi jak Rapowicza, które kiedyś można było spotkać w najdroższych Cuprach, tylko są te dźwięki sztucznie generowane i mnie się nie podobają. Za bardzo przypominają bulgot jakiegoś V8, co brzmi mało poważnie, a niestety w trybie Cupra nie można ich wyłączyć, trzeba bawić się w trybie indywidualnym. W Terramarze VZ zrezygnowano nawet z prawdziwych podwórnych końcówek układu wydechowego, a o strzałach z tego wydechu podczas przegazówek można co najwyżej pomarzyć, czy o jakichś donośnych basowych odgłosach podczas startu w garażu jest po prostu zwykły, ten sam dźwięk bez względu na tryb. Wciąż wszystko zależy tutaj od oczekiwań. Ja na co dzień na przykład preferuję jednak normalniejsze i nie tak wulgarne akustycznie samochody i nawet mając dużą moc, wykorzystuję ją bardziej jako bonus, aby bezpieczniej móc wykonywać różne manewry, więc dla mnie 2.0 TSI 265 koni jest ok, przy czym zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego tak będzie i w sumie szkoda, że chociaż do takiej limitowanej i ekskluzywnej edycji nie dano pod maską 5-cylindrowego silnika benzynowego 2,5 litra 390 koni,
który swojego czasu był w Formentorze. W nim już można mówić o trochę innym świecie, jeśli chodzi o charakter i samopoczucie unikatowości. Wracając jednak do rzeczywistości, pod kątem czystych osiągów, ale i przyjemności z przyspieszania, lepsza jest moim zdaniem wersja 2.0 TSI 265 koni. Mamy tutaj sprawną reakcję na gaz i auto przyspiesza z bardzo dużą łatwością, jednak hybryda aż tak mocno pod tym kątem nie odstaje, bo tam układ elektryczny upłynnia reakcję i zapewnia tą lekką pierwszą po wciśnięciu pedału. Hybryda oferuje, co oczywiste, za to lepsze wyniki spalania. Wersja 265-konna w Warszawie potrzebowała mi około 9-10 litrów na 100 km przy wcale niesportowej jeździe. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania oscylowały wokół 7-8 litrów, a na drogach ekspresowych komputer pokładowy pokazywał okolice 9 litrów. Tymczasem hybryda plug-in z wyładowanymi akumulatorami to 6,5 litra w mieście, 6 litrów poza miastem na zwykłych drogach, a także 7,5 litra podróżując po ekspresówkach, zatem różnica jest wyraźna. Można ją jeszcze powiększyć, gdy ładuje się samochód w swoim garażu, bo wtedy z zasięgiem na prądzie przekraczającym 100 km można jeździć praktycznie ciągle w ten sposób na co dzień i przyznam, że na przykład do miasta wolałbym taki scenariusz z ciszą i płynnością jazdy elektryka, której żaden spalinowiec nie zapewni. Na plus wariantu spalinowego wypada zaliczyć z kolei obecność napędu na 4 koła 4Drive, podczas gdy hybryda oferuje wyłącznie napęd na przód i może być to rozczarowujące, bo napęd na tył mógłby być realizowany chociażby przez jakąś dodatkową jednostkę elektryczną i przy mocy 272 koni byłoby to przydatne, ponieważ startując z gazem w podłodze w hybrydzie samochód walczył trochę o przyczepność, podczas gdy w Terramarze 4x4 tego nie doświadczyłem. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia, to napęd na 4 koła jest jedynym, powiedzmy, zamierzonym wyróżnikiem zwykłej benzyny, bo akumulatory w hybrydzie siłą rzeczy obniżają środek ciężkości samochodu. W każdym razie, poza tym dostajemy identyczny układ kierowniczy, czyli całkiem bezpośredni i moim zdaniem udany do takiego samochodu. To znaczy nie jest on męczący i zbyt ostry na co dzień, nawet na ustawieniach sportowych, ale jednak czuje się, że został on trochę bardziej dostrojony pod wrażenia z jazdy, a nie po prostu dojazd do celu. W kwestii komfortu w Terramarze nie zależy on od silnika, a od rozmiaru felg i obecności adaptacyjnego zawieszenia DCC. 20-calowe obręcze w tym modelu oznaczają już dosyć cienkie opony, przez które więcej czuje się na drodze. Zawieszenie adaptacyjne z kolei można płynnie dostrajać i na suwaku przesuniętym maksymalnie w prawo wyraźnie się ono utwardza i wtedy czuje się jeszcze więcej, a na ustawieniach komfortowych część, zwłaszcza mniejszych nierówności znika, ale wciąż tak skonfigurowany jak testowy Terramar należy do grona tych sztywniejszych aut i trzeba brać to pod uwagę. I gdy weźmie się wszystko, co powiedziałem o Terramarze pod uwagę, mnie wychodzi, że mamy do czynienia z samochodem o trochę bardziej sportowym charakterze względem takiego zwykłego SUV-a, ale wciąż będącym w gruncie rzeczy właśnie tym zwykłym SUV-em, a nie jakąś prawie wyścigówką, z którą kiedyś kojarzyła się Cupra. Z tego względu, pomimo faktu, że mogły mnie, powiedzmy, rozpieszczać najmocniejsze wersje VZ, którymi jeździłem, wybierając Terramara dla siebie, najpewniej zdecydowałbym się na benzynę 2.0 TSI 204 konie z automatem i napędem na 4 koła. Kosztuje ona od 196 500 zł, zatem jest wyraźnie tańsza niż odmiany, którymi jeździłem, chociaż tutaj też trzeba postawić gwiazdkę, ponieważ VZ-y oznaczają nie tylko najmocniejsze egzemplarze, ale od razu lepsze wyposażenie i to sporo lepsze, bo tylko w VZ dopłaty nie wymaga chociażby adaptacyjny tempomat i zawieszenie DCC, czy elektryczna klapa bagażnika i fotele, zatem kwoty się trochę wyrównują, no ale wciąż nie do końca. Zwłaszcza w przypadku hybrydy, która za sprawą wyższej ceny, gorszych osiągów i braku napędu na 4 koła jest dla mnie w mocniejszym wariancie 272 konie przeznaczona tylko dla osób, które naprawdę lubią elektryfikację, ładować samochód w swoim gniazdku i później jeździć na prądzie, ogólnie bardzo konkretny scenariusz użytkowania. Benzyna 265 koni dla osób, które nie oczekują cudów, ale po prostu bardzo szybkiego auta będzie optymalna, a zdroworozsądkowo patrzyłbym właśnie na 2.0 TSI 204 konie, ewentualnie na bazową benzynę, którą jeździłem kiedyś w Formentorze i jeśli ktoś chce po prostu dotrzeć do celu, to też dawała ona radę. Taki rozsądniejszy cenowo egzemplarz Cupry Terramar z dolnych partii cennika można mieć również za 2104 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu, a także 30% wykupie końcowym. Dodatkowo wpisując w uwagach na stronie Wahacz Free można mieć darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do ofert jest w opisie filmu.
A całościowo Terramar to moim zdaniem naprawdę udany samochód, który sportowy charakter wyraża też swoim wyglądem, bo z każdej strony jego nadwozie ma jakieś detale, które mogą się podobać i co istotne, można aparycję różnicować felgami czy kolorami, ale groźny kształt zderzaków jest w każdej wersji z grubsza taki sam, więc nawet wybierając wspominaną podstawę mającą 150 koni, będzie ona fajnie wyglądać. We wnętrzu samochód też prezentuje się ciekawie i na przykład poprzez starter silnika bezpośrednio na kierownicy można poczuć się trochę inaczej niż w zwykłym aucie. Do tego dochodzą aspekty praktyczne, bo na tylnej kanapie jest całkiem sporo miejsca, tak samo nie brakuje go w bagażniku, którego gabaryty można regulować przesuwając tylną kanapę i jego pojemność wynosi od 540 do 630 litrów. Myśląc ogólnie o SUV-ie mającym około 4,5 metra, można wziąć Terramara pod uwagę. A co do wersji silnikowej, mam nadzieję, że trochę pomogłem w jej wyborze. I to wszystko, co przygotowałem na tym filmie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!